Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki. Królewska wiedza. Astrologia, tak zawsze zaczynam. Te nasze tutaj historie. A to właśnie kosmogram dzisiaj. 20 luty 2024 rok. Godzinę mam tutaj tego kosmogramu 13:07. I tak on wygląda. Nie jest godzina 13:07, jest dużo później, ale proszę zwrócić uwagę, jak wygląda, gdzie jest Słońce, gdzie są planety, jak wygląda Neptun, bo on króluje teraz w teraźniejszym czasie. Tak wyglądają właśnie aspekty. On jest władcą przecież naszego, a tak wyglądają jakości żywioły. Dziękuję bardzo za postęp związane z rozpoczęciem znaku ryby. Niektórzy mówią, że im smutno, niektórzy mówią, że zrozumieli może siebie, co jest najważniejsze. Nasze drogie ryby, chciałbym wam coś wytłumaczyć. Jeżeli jest akwarium, to pokażcie drogę poruszania się ryby. Ryba płynie zawsze w swoim kierunku i wasze myślenie też. I z tym macie ogromny... Ja wiem, czy kłopot jest to w waszej naturze. Tylko jeszcze jedna rzecz, że wy macie tą możliwość tworzenia cudów. Macie tą możliwość patrzenia w przestrzeń jako w zjawisko boskie, jako zjawisko niezrozumiałe. Dlatego też Chrystus jest Synem Bożym, tak? I ta Trójca Święta wam przyświeca, patrząc z punktu widzenia oczywiście chrześcijan. Kiedy patrzymy z punktu widzenia buddystów, wnętrze wasze, mantra uspokaja was i wprowadza was w trans. W trans najpiękniejszy, bo wiosny, która zbliża się nieuchronnie i świadomość. Neptun szaleje, Neptun jest bratem naszego drogiego Plutona i Jowisza. Jowisz uratował ich z historii mitologicznej i Pluton dzisiaj powołał wszystkich do akcji, zresztą już bardzo dawno, pamiętacie kiedy? Kiedy właśnie ryby powstały te lunarne. Oczywiście Dwada Samsa, no cóż, zaraz wam pokażę. Dwada Samsa, najważniejsza Dwada Samsa to jest Słońca. O, proszę, jedziemy sobie od Słońca w dół, w dół, w dół, w dół i mamy ryby z boku, mamy Księżyc, Rak i Dwada Koziorożca. Księżyc znajduje się właśnie u siebie w swoim znaku i w Dwadzie Koziorożca. I to też dlatego ruszył cały świat za Plutonem. Czyli Pluton ruszył tych, którzy działają w Ziemi, którzy tymi swoimi dłońmi pracują bardzo ciężko, przerzucają tą ziemię, właśnie ten pług, który Pluton jest odzwierciedleniem tej ciężkiej pracy. I właśnie, co tu ukrywać, Jowisz z Uranem znajdują się w byku, a byk to ta ciężka praca. Jowisz zmusza, w dodatku Dwada i Jowisza jest lew, czyli władza, a z kolei Uran mamy w Szczelcu, więc w dalekich historiach za wolność i niepodległość. I dlatego rolnicy właściwie z całej Europy przemierzają tutaj do Polski. Całe szczęście, że do Polski, bo mamy tego Plutona na ascendencie, którzy wyrąbali nam czescy astrolodzy. No i dzisiaj chyba mają kłopot z tym, bo znowuż wypłynęliśmy na wierzch i jesteśmy wielcy, ogromni.
podnieśliśmy ziemię do wysokości naszego czoła i ukłoniliśmy się tej ziemi. Pluton, jak w tej powieści, wiecie jakiej, Reymonta, ten Boryna, który padł przed swoją śmiercią na kolana, to koziorożec, bo przecież to jest ziemia, matka moja. Nie wyobrażacie sobie, jak pięknie jest patrzeć przez królewską wiedzę w świat i umiejętność spojrzenia tego ogromnego przestrzeni, która jest tak szalenie ważna. Gdzie marzenia się kończą, gdzie zaczynają się realia i właśnie to jest to. Ta walka o nasze życie. Ryby są ostatnie w całym panteonie znaków i otwierają ten przednówek, ten okres, kiedy rozpoczyna się wiosna. Ale ryby są kończące, gdzie już wszystko budzi się, ale jeszcze w tajemnicy myśli, w tajemnicy rodzenia się, w tajemnicy stworzenia, w tajemnicy działania. I dlatego ci rolnicy w tej chwili, kiedy odbiera im się wszelkie prawa bycia na własnym, a nie ma jak na własnej ziemi, własnej perspektywie i walki o to, co chcą nam stworzyć inni. I właśnie tutaj ten księżyc, który jest w raku, gdzie przewodnia rola to ludzie, rak to korzenie, to pamięć i koziorożec prawo twarde ziemi, gdzie właśnie mówiłem o Borynie, który to kolana i cały kościec, cała moralność jest właśnie w tym, cała struktura. Koziorożec jest koroną zodiaku, to jest energia, która jest nie do pokonania. To właśnie dlatego też ktoś tutaj pytał się mnie o pewne działania i to są te działania, które są wykorzystywane przez innych, ale przyroda nie ma granic. Przyroda zawsze znajdzie sobie na skalę to małe ziarenko. Rozwali tą skałę, bo chce żyć i ma siła życia i prawdy jest dużo silniejsza niż te wszystkie obłudy, te wszystkie heroizmy i pragnienia są słabe. Dzisiaj wszyscy ci, którzy są odważni, ruszyli do boju. Każda dzisiaj ryba ma ten sam problem, bo musi coś dać jeść i też wewnętrznie, psychicznie nie wytrzymuje i jest to najsłabszy znak ze wszystkich znaków, najbardziej delikatny, najbardziej widzi i przeraża ją każdy dzień, bo ona się martwi nawet o ten dzień, który był, a ty już nie mówmy o tym dniu, który przyjdzie. Ona jest wszędzie i za każdym razem wystraszona. Oczywiście rak też, ale rak ma przerażenie i to, a ryba z kolei już jest przerażona tym wszystkim dookoła i jak chcecie, to spójrzcie w akwarium, w którą stronę ona bierze, w którą stronę ona płynie. Nie zorientujecie się, za każdym razem jest gdzie indziej i psychika ryby też to, co tutaj niektóre osoby piszą w postach, że cóż, ale muszę ucieszyć jedną z ryby, że te 8 lat, jeżeli tylko nie chcesz przeciągnąć to do następnych 7, czy do 14, czy 15 lat, zakończ tą sprawę. Zlikwiduj. Jeżeli nie wiesz jak, postaw 2 świece. Odpal od 3. świecy, żeby ogień był od ognia, a nie od zapałki, czy od jakiegoś innego instrumentu, tylko z działań prawidłowych, tych wielkich i poproś o pójście do przodu, o zlikwidowanie tego, tak jakbyś była u spowiedzi. I u spowiedzi też możesz iść do spowiedzi, co jest wielkim zwycięstwem właśnie tego chrześcijaństwa, tego naszego rzymskiego.
rytu, dlatego że możesz iść do kogoś i zostawić te wszystkie problemy, te wszystkie zaszłości, niedoszłości, te wszystkie nerwice, które masz w sobie, zostawić je gdzieś tam w tym konfesjonale. Tam zostawić je do rozpatrzenia historii. Tak samo jest w astrologii. W astrologii też jest ten punkt ascendent, od którego zaczynamy od nowa. I właśnie za chwilę zaczynamy. A ryby właśnie są tym wszystkim skomasowaniem tej całej nerwicy i tego wszystkiego, co się do tej pory działo. Jest rozliczeniem tego czasu. I dlatego ryby cały czas potrafią, tylko żyją właśnie tym roztargnieniem swoim, które jest tak szalenie dla nich niebezpieczne, a jednocześnie dla nas wyzwoleniem. Dlatego te dwie ryby takie sławne, które jedna wyzwoliła nas, a druga nie wytrzymała i odeszła, i ją mamy za tą haniebną, a zawsze wybieramy sobie dwie ryby. Zawsze na siebie bierzemy którąś z tych kwestii, chcemy być w którąś rybą, ale nie potrafimy wyzwolić się tego, tylko cierpimy za wszystkich i za wszystko. I dlatego też cały czas uwielbiamy, bo niektórzy lubią grzebać w ranie, bo muszą sprawdzić, czy to prawda, a wtedy wprowadzają zakażenie i jeszcze inne rzeczy. Ale ryby są gotowe na to i każdy z nas jest gotowy do tego stawienia czoła swoim problemom, swoim życiowym gangreną, nazwijmy to, gdzie gangren jest mnóstwo dookoła. Każdy znak ma w sobie kawałek tej gangreny, której nie zlikwiduje. To też buddyści poprzez medytację doprowadzają siebie do tego stanu nirwany. My poprzez modlitwę, czy różaniec, czy też właśnie wejście do konfesjonału robimy to z zapałem, ale potem wracamy do swojego stanu i zaczynamy grzebać w tej całej czeluści zła i problemu. Problem jest najgorszą rzeczą. Problem jest to pozostawieniem, a wejście do wiosny i zbudowanie nowego życia, co jest przed nami, ale jednocześnie zostawmy to, co jest przed nami, to, co jest dzisiaj. Dzisiaj nasi wszyscy ci, którzy są spod Plutona, to co już mówiłem w poprzednich filmach i to dosyć dawno, że oni ruszą i ten nasz polski Pluton, który wzruszył i ruszył tą ziemię, wyruszyły tutaj na naszą granicę, a myślałem, że nasi rolnicy popłyną gdzieś do Brukseli i tutaj nawet mówiłem o tym, a tu odwrotnie, a oni przyjdą tutaj ustawić się na tej granicy zła i dobra. I właśnie tutaj rozpocznie się ta historia. Ta historia właśnie, która jest ten punkt, ten ascendent. I teraz ci, co bronią i nas karmią. I bronią nas wszelkimi siłami i cały świat patrzy na nas. A nie jesteśmy nikim, jakimś nędznym krajem i ktoś powie, no co, a teraz możemy wygrać. Możemy im pokazać tą piękną polską ziemię. W tej doniczce zasadzić bratek i dać im. Kiedy im zakwitnie, przypomną sobie o tym, jak Polska jest piękna, jak trzeba jej bronić za wszelką cenę. Dlaczego nasi za chlebem, panie, za chlebem wyruszali gdzieś do Stanów, do Argentyny, do Brazylii, do Afryki, bo brakowało tych 3 palców ziemi. O miedzę, panie, o miedzę, samych swoich. Pamiętacie, jak to było? Lepiej wysiąść i zobaczyć tego swojego wroga i się dalej kłócić o jedno. Ale przynajmniej swój wróg i swój przyjaciel w jednym. I takie są ryby, 2 ryby są. I ryby mają to w sobie, w swojej psychice, gdzie walczą z sobą
każdego dnia, w każdym momencie ze sobą, bo nie wiedzą, w którą stronę płyną w tym swoim akwarium, gdzie lewa, a gdzie prawa strona, może prosto. Zawróciły z powrotem. Lęk, strach, podłość zwycięża zawsze. Dopiero musimy przejść do znaku barana, ale tam jest Deimos i Phobos i znowuż zaczyna się nowa historia. Na samym początku. Gdyby nie to, że kiedyś ryby były pierwsze, za dawnych czasów. Od ryb się rozpoczynał cały kosmogram. Od myśli zniszczono nam to. Dzisiaj robimy od początku. Czy jest to możliwe? No, jesteśmy potomkami lachów i powinniśmy zmienić dużo rzeczy, żeby otworzyć nowy świat. Dlatego też wodnik, dlatego też Pluton, ten nasz ojczysty, się tak zdenerwował, że wezwał wszystkich. Ale rolników, ale nie tych miastowych, nie tych, którzy tam gdzieś rządzą i próbują chodzić w pórkach pawia i trzęsą swoimi głupotami. I najgorzej, jak są tacy mali, niecierpliwi, którzy nigdy w życiu nie dotknęli tej pracy, tych dłoni. Nigdy w życiu nie skosili 200 metrów. A już nie mówmy o hektarze czy 2. Kiedy trzeba to pole, bo idzie deszcz, idzie burza. Bo ziemia płacze, bo plony są zbierane i trzeba szybko zebrać. Bo zaraz będzie ulewa. To jest wyścig z czasem i z całą historią naszego życia. I takie jest życie nasze i musimy z tym się pogodzić i musimy tego nauczyć tych, którzy są krnąbni. Tylko chodzili do szkoły po to, żeby siedzieć, bo nawet nie wiedzą, że są 2 płci tylko. Nie ma 3. Nie ma jak 5, ani 6, ani 7. Jest baba i chłop. Nic więcej. I małe dzieci. I trzeba to wyżywić i nie ma gadania, bo drą się, ile fabryka dała. A fabryka XIX wieku to już było, kiedy właśnie odkryto Plutona. I Pluton teraz zadrżał i ruszył nie tą braci robotniczą, którą wtedy wsadzono do tych fabryk, a wręcz tych rolników, którzy przyszli tutaj bronić swojego. Sami z siebie muszą, bo inaczej się nie uda i będą tak długo, dopóki nie popuszczą. No bo nie ma jak, zasasa. To było dawno. Jedz i popuszczaj pasa, a dzisiaj jak jesz, trafiasz prosto do gleby, albo cię spalą i spopielą. Niedawno było. Taka uroczystość. Z popiołu powstałeś, w popiół się obrócisz, ale to jest zupełnie inna konsekwencja, nie można tego brać pod uwagę. Walka o życie jest właśnie w tej chwili. Walka o współczesność i każda ryba wie, o co chodzi, bo ma jasnowidzenie w sobie. Gdzieś ukryte i myśli nad tym, że lada moment będzie wiosna i będzie lepiej, lub też co oni wymyślą, bo myśli się już kończą. Pamiętam, kiedy były lata dawne i jasnowidzowie powiedzieli, że to przychodzą lata ciemne. Nie wiedzieli, co jest. Nie mogli odróżnić. I my w astrologii też żeśmy nie potrafili niektórych rzeczy odgadnąć. Mieliśmy tych wiosen sporo. Mieliśmy taką wiosnę, kiedy ten niby przez płot przeskoczył, czy tam go przywieźli na motorówce, tak? I wszyscy poszliśmy za jedną ideą wolności tego robotnika. To zniszczono, puszczono w to w niepamięć. Dzisiaj nie ma już tej kasty
społecznej, więc można teraz śrubę przykręcić następnej kaście. To jest właśnie ta przyjaźń robotniczo-chłopska, którą tak bardzo z trybun przywódcy mówili o tym. W demokracji i socjalizmie. Uwielbiam to. To jest wprost niesamowite. A rolnik, socjalista. Rolnik jest po to, że jest kapitalistą na swojej ziemi, bo jeżeli kapitału nie wsadzi, to nie wyjmie nic. Ciężka praca jest tylko pot i słońca. Bo wtedy są najlepsze żniwa. Tylko przychodzi moment wtedy, kiedy przychodzi waga, kiedy są dożynki, a potem przychodzi skorpion, gdzie trzeba przechować to, zamienić to na pieniądze. Chciałem powiedzieć na dzięki. I wtedy trzeba to złoto gdzieś lokować i z tego żyć. I w tym jest cała tajemnica życia. W tych rybach. Bo wy zbieracie wszystkie znaki do kupy i potem je dzielicie na te dwa do samca, ale ta pierwsza wada, w której teraz jesteśmy, właśnie wezwała was do początku. Nie wiem, za chwilę będzie ryby, baran. Czy oni przyjadą wtedy na tą granicę pomiędzy rzeczywistością a demagogią. Demagogia cały czas sięgała i 70 lat byliśmy w tej demagogii, czy nawet więcej. Od rozbiorów cały czas, a jeszcze wcześniej też. 1777 rok, kiedy Pluton był w tym wodniku i tutaj ktoś powiedział, że to odkryłem. Ale nie odkryłem, taka jest astrologia, jeżeli tylko wiesz. Ja tylko pokazuję, jak to działa, jak to masz się bawić tym, żebyś był mądrzejszy, żebyś był większy w ambicji swojej, a nie zakleszczony gdzieś w historii, która gania i głupoty takie gada, że aż boli, panie, boli. Dostaje zawału serca, jak głupoty ktoś gada. Nie wytrzymuje nerwowo, bo chce być jak ten rolnik. Wolny, swobodny, bo jeżeli jemu nie damy wolności, to nie będziemy mogli skonsumować pachnącego jaja w środku. Ja nie mówię, że musimy zabijać zwierzęta, możemy inaczej to zrobić, ale niektóre są po to, żebyśmy jedli bewsztyk, czy tam tą świnkę, jak ktoś lubi, bo jest mięsożerne. Bo przecież zodiak jest różny, każdy znak ma swoje. I oprócz tego jeszcze planety ustawiają. O właśnie, słychać jakiś sygnał, karetki. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, żeby nas nie ratować i nie szukać jakiegoś nowego sposobu, że będziemy jeść w zastępstwie. Co? Kisiel? Czy budyń z jakichś odchodów? Tego się nie da. To od tego jest łańcuch biologiczny, który buduje nam Stwórca, nie kto inny. Tam się przerabia, potem coś z czegoś i proszę. I dwutlenek węgla też jest bardzo potrzebny, bo rośliny potrzebują go. Ja już mówiłem, że akwaryści wiedzą o tym, ale ci, którzy mieli kiedykolwiek szklarnię, to wiedzą, że dobrze jest postawić z boku piec, podpalić i wpuścić ten dwutlenek węgla, żeby rośliny najadły się. Oczywiście to robimy w odpowiednich momentach. To nie jest tak, jakby nam się wydawało. I nie możemy zmieniać tego, co kiedyś w piśmie jakimkolwiek starożytnym, czy Księgi Wed, czy Biblii odkryliśmy, bo nic nie odkryliśmy. Tam ciągle jest ta prawda i świat nigdy nie będzie dążył do niczego więcej, jak tylko do rozwoju, a nie do zagłady. Do zagłady rządzący dążą za każdym razem.
Dlatego są te ryby konieczne i w tej konieczności ten Pluton, który jest pograniczem życia i śmierci, władcą tego, z Neptunem razem w ogromnym znoju i za chwilę, gdzie wchodzimy do Barana, stworzyli to, a przecież wiemy, że Pluton jest w układzie z Baranem. O, proszę. I tutaj jeszcze jest Wenus twórcza, więc w tym układzie jesteśmy lepsi niż byśmy mogli. Więc wykonujemy tylko kosmosu zadania. Więc jak kto się przeciwstawia kosmosowi, czy temu zapisowi kosmogramu, staje przed twórcą i będzie musiał za to odpowiedzieć. Tylko jak? Nie chciałbym wiedzieć. Już raz z raju wyrwano nas astrologów i wróciliśmy dopiero wtedy, kiedy Chrystus przyszedł, kiedy Joszua się obrodził, kiedy przyszliśmy do Niego i złożyliśmy Mu parę dni temu. Nie ukrzyżujmy jeszcze raz siebie, bo teraz już ukrzyżujemy siebie i będziemy cierpieć strasznie. Chrystus nie chciał cierpieć. Cierpiał za nas, żebyśmy byli wolni. I tu jest właśnie ten Pluton. Wiecie, jak nazywa się ta góra? Dlaczego pękła? Dlaczego jest tam ten Graal święty? Dlaczego to wszystko jest? Dlaczego ten piorun uderzył w to miejsce i do tej pory widać? Dlaczego ta kropla tam wpadła? Tego znoju i pracy nie powtarzajmy tego, bo rolnicy wiedzą, czym to grozi, bo to grozi śmiercią, kiedy odbierzemy im ziemię, kiedy nie damy im żyć, bo oni mają dzieci i karmią nas. To jest tylko która część, tak zwana dziesięcina. Oni sobie zostawiają 10. część, a my dalej jemy. To jest to boskie prawo, o którym mówi Cejrowski, o czym mówi każdy, kto zna historię siebie, który ma wewnątrz siebie jakąkolwiek moralność. Bo ci, którzy są na piedestale, oni nie wiedzą w ogóle, o czym mówią. Opowiadają jakieś banialuki, jakieś dziwne sprawy i to jest bardzo niebezpieczne. No cóż, zostawiam was w tej tragedii życia. Jutro opowiem dalsze części. Drogie ryby, trzymajcie się i trzymajcie te słowa. I nie wiem, jak was prosić o to, że to jasnowidzenie, które macie w sobie, poprawcie na przepiękne, na pola łąki, na słońce, na pragnienie spokoju, umiejętności, które macie wewnątrz siebie, gdzieś tam w sercu, gdzieś tam w rozumie, gdzieś tam w waszych oczach, które tak promieniują i potrafią jak Wernychora przewidzieć to wszystko. Dajcie nam na otuchę. Może to jest śmieszne, że zwracam się do was, ale każdy znak ma swoje tajemnice i każdy znak ma swoje ukryte cechy, a wy macie to, że potraficie wróżyć. Nawet z fusów. I wywróżcie nam lepsze życie. Do zobaczenia z Bogiem. Niech prawda zwycięży.